Dominik Górski, zawodnik i trener strzelectwa praktycznego, aktualny mistrz Polski IPSC klasa Production Optics. Dariusz Dorepolak, były operator jednostki wojskowej GROM, aktualnie właściciel firmy C12 Spec Szkolenia, instruktor strzelectwa taktycznego. Skrót IPSC to jest International Practical Shooting Confederation, czyli Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego. Jest to największa federacja tego typu. Są jeszcze różne inne formuły typu IDPA, czy Polska zbliżona do IDPA PIRO. Jednak IPSC jest największa na świecie. W Polsce ta dyscyplina już działa 20 lat, na świecie ponad 40, także można powiedzieć, że jest mocno ugruntowana w świecie strzelectwa praktycznego. Strzelectwo praktyczne jest to sport, a w odróżnieniu od strzelectwa olimpijskiego tutaj dochodzi aspekt czasu, tak? Czy mamy strzelać jak najcelniej i jak najszybciej, w przeciwieństwie do tarczówki, gdzie mamy tylko jakby ocenianą celność. Tutaj jest także liczony czas. Tory strzeleckie to są, można powiedzieć, przypominają tory przeszkód, na których trzeba po prostu przebiec, ostrzelać wszystkie cele. Następnie sędziowie zliczają punkty, zliczają czas i w oparciu o te dwa parametry wyliczają wynik toru. Strzelectwo taktyczne wywodzi się z wojskowego strzelania. Tam czas nie ma takiego znaczenia, jest jakby zupełnie inaczej liczone. Natomiast jeżeli wchodzimy w rynek jakby taki cywilny i przeniesienie w ogóle tego strzelectwa taktycznego na ten rynek, to tak samo czas ma tutaj znaczenie, ponieważ musimy zrobić jakieś zawody i porównywanie pewnych wyników, czyli wchodzi nam tutaj czas, wchodzi nam prędkość pokonywania torów, więc jakby troszeczkę zaczyna się to robić taką dyscypliną poniekąd sportową. Zresztą w tym roku powstała w Polsce International Tactical Shooting, taka dyscyplina, podczas której są organizowane zawody różnego rodzaju właśnie pod kątem taktycznym. Generalnie cała geneza strzelectwa taktycznego wywodzi się, tak jak wcześniej wspomniałem, z militarnego strzelania, czyli wojskowego, typowego. Natomiast bardzo błędnie jest określane strzelectwem bojowym, ponieważ strzelectwo bojowe jest to coś, co wywodzi się podczas walki, czyli jest tutaj jakby wymiana ognia i wtedy możemy mówić o jakimkolwiek strzelectwie bojowym, tak? Natomiast, no wiadomo, komercyjnie strzelectwo bojowe bardzo dobrze się kojarzy, bardzo dobrze brzmi, dlatego zostaje wykorzystywane w tej nazwie strzelectwo taktyczne, taktyczno-bojowe, czy też samobojowe. Oczywiście na rynku cywilnym podczas treningów takiego typowego strzelania taktycznego nie może być mowy o strzelaniu typowo bojowym. Czy można tak po prostu z ulicy przyjść sobie i strzelić te zawody, czy trzeba być mundurowym? Każdy cywilny człowiek, że tak powiem, w cywilu może uczestniczyć w tych zawodach. Rozgraniczenie jest tylko do konkurencji typu light i heavy, co oznacza, że w tych kategoriach heavy no już trzeba mieć pewne pojęcie. Oczywiście jest pewien rodzaj egzaminu, który się zdaje przed tymi zawodami. Nie jest aż taki prosty, natomiast no wiadomo, że to obeznanie z bronią musi być, czyli jakiś tam egzamin kompetencyjny, tak samo chyba jak w IPSC, musi zostać zdany, żeby bezproblemowo uczestniczyć w tego typu zawodach. Bo IPSC jest dyscypliną PZSS-u, czyli Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, i żeby startować w takich większych trochę już zawodach, no to trzeba wiadomo mieć licencję sportową PZSS, tak jak do każdej innej konkurencji strzeleckiej, no i trzeba mieć zdany egzamin kompetencyjny, który jak gdyby sprawdza strzelca, czy on potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią w kontekście torów IPSC, tak, strzelectwa praktycznego. Jak to wygląda przebieg na takim torze w kontekście już takiego, powiedzmy, taktycznego, prawdziwego strzelania, tak jak to ćwiczą służby mundurowe? No oczywiście to nie będzie takie samo i na pewno o bezpieczeństwie będziemy sobie rozmawiali, natomiast właśnie z racji tego, że są to osoby, które przychodzą z ulicy i nie mamy tutaj opcji wymiany ognia, czyli muszą być zachowane pewne warunki bezpieczeństwa. Podobieństwo do taktycznego strzelectwa jest takie, że na pewno możemy mieć sprzęt taktyczny na sobie, czyli bardzo często wymuszone jest to kamizelka
może to być hełm. Oczywiście strzelamy przeważnie karabinowo-pistoletowe zawody, bardzo często do tego dochodzi jeszcze strzelba. Często zarzut, jaki słyszę od ludzi, którzy przychodzą do mnie postrzelać sportowo de facto, tak, bo IPS jest sportem, że ja nie będę dalej wchodził w ten sport, bo się uczę złych nawyków. Nie? Na rynku cywilnym niestety oczywiście te warunki bezpieczeństwa, one muszą być zachowane w 100%. I jakby tutaj jest to forma zabawy, jest to forma jakiejś rywalizacji i musimy oddzielić sobie to strzelectwo taktyczne, typowo bojowe, militarne, tak, czy tam policyjne, od takiego rekreacyjnego w cywilu. Jakby tutaj rozgraniczyć tą różnicę, ponieważ jeżeli chodzi o przemieszczanie się z bronią wojskową, to tutaj nie będziemy patrzyli na jakiekolwiek kąty bezpieczeństwa, o czym będzie oczywiście w kolejnym odcinku. Natomiast na rynku cywilnym te kąty bezpieczeństwa muszą być zachowane, ponieważ my nie wiemy, kto przychodzi z ulicy, na jakim jest poziomie i co się może wydarzyć podczas zawodów. Jasne. A są te zawody ITS na przykład organizowane tylko dla mundurowych w formule zamkniętej, że tam z ulicy nikt nie wchodzi i wtedy jest jak gdyby troszkę inaczej do tej kwestii bezpieczeństwa? Nie widziałem zawodów w Polsce organizowanych tylko i wyłącznie dla mundurowych tego typu. Natomiast na pewno ta jakby sprzętowa heavy, podział na light i heavy, on tutaj ma dosyć duże znaczenie. Czym się różni tak to heavy od light? Głównie chodzi o sprzęt i chodzi o wysiłek fizyczny plus dodatkowo sprzęt, który na sobie mamy. Przeważnie jeżeli chodzi o light, one są troszeczkę lżejsze, nie wymagają takiego wysiłku, poza tym jest dużo mniej sprzętu, czyli na przykład nie muszą na sobie nosić kamizelki. No to co, Dominik, może przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do sprzętu. Tak jest. No to tutaj mamy sprzęt do strzelań taktycznych, plus to, co ewentualnie mam na sobie. Co Ty byś mógł wykorzystać w IPSC z tego sprzętu? Więc tak, w IPSC albo w IPSiku mamy kilka konkurencji. Mamy zarówno konkurencje długie, krótkie, strzelby, karabiny. Więc jeżeli chodzi o karabin, tak, to jest latarka. Latarka nam nie będzie potrzebna, więc można by ją zdemontować. No i nie można używać pasa. Tak, poza tym ten karabinek całkiem fajny jest do IPSC. Nie? Jeżeli chodzi o pistolety, mamy tutaj dwa Glocki. Oba nadają się do IPSC. Broń w IPSC jest podzielona na klasy sprzętowe. Można powiedzieć, że tak jak w wyścigach samochodowych mamy pojemności silników, tak tutaj mamy różne klasy sprzętowe. Niestety oba są w tej chwili, w tej konfiguracji do klasy Open, czyli tej najwyższej, jak gdyby z możliwością największej ilości modyfikacji. No z tym to już się nic nie da zrobić, to Open będzie niezależnie od tego, co mu tu zdemontujemy, ponieważ ma tyle modyfikacji zrobionych, że tu się nic nie da zrobić. Zamek jest nieoryginalny od Glocka, ma kolimator, jeszcze latarkę podczepioną, lejek, chwyt zmieniony. W tym Glocku on wygląda stosunkowo mało przerobiony. Trzeba by zdjąć lejek, no myślę, że to nie jest jakiś problem, odczepić latarkę i mamy w zasadzie fabryczny pistolet Glock, który się nadaje do klasy Production, do klasy Standard, ewentualnie w klasie Standard może zostać z lejkiem, tylko trzeba by zobaczyć, czy z tym lejkiem wchodzi do pudełka pomiarowego. Czyli tak naprawdę ten pistolet można przerobić na 3 klasy sprzętowe: Production, Standard, no i Open, przy czym Open to, tak jak mówiłem, nie ma sensu. Jeżeli chodzi o to, co masz na pasie, więc tak, górna krawędź chwytu musi być powyżej górnej krawędzi paska. Jest, ok. Ta odległość od ciała 5 cm. Może być troszkę za dużo, czyli trochę za bardzo ta kabura odstaje od ciała. Poza tym, jeżeli ten pistolet byśmy użyli tego, to jak gdyby nie ma ograniczenia ustawienia, bo to jest klasa Open, także tutaj kabura jest ok. W tym przypadku, jeżeli strzelamy w klasie Open, to i magazynki są ok. Jeżeli nie, no to te trzeba by wyrzucić. Tak? Poza tym na torze, tory IPSC są jednobroniowe, są konkurencje trzyganowe tak zwane, ale IPSC akurat jest jednobroniową, więc jak wchodzisz na tor, to używasz tylko jednego rodzaju broni, więc te magazynki, jeżeli byśmy chcieli strzelać klasy Standard albo Production, trzeba by przerzucić do tyłu, żeby były za tylnią krawędzią pasa kości biodrowej. No i ja raczej jestem zwolennikiem, żeby wszystko, co nie jest potrzebne na torze, wywalić. Czyli nóż wywalamy, apteczkę wywalamy, worek zrzutowy wywalamy, zostawiamy sobie w torbie i na tor wchodzisz tylko z tym, co jest potrzebne do strzelania toru.
Tylko ważna jeszcze uwaga, na zawodach IPS raczej trzeba wyglądać na sportowca niż na żołnierza, więc jeżeli nie jesteś przedstawicielem służby mundurowej, no to raczej nie dopuści Cię sędzia do startów takiej odzieży wojskowej. Raczej, może niekoniecznie na sportowo, tak jak ja tutaj, ale powiedzmy neutralne jakieś nawet w kolorze oliwkowym czy w czymś takim ubranie, jeżeli będziesz miał, no to już raczej nikt na to nie zwróci uwagi. Tak? Oczywiście oczy, uszy, ochroniki są potrzebne jak najbardziej. A ja mam pytanie, jeżeli bym chciał pójść na poligon, ewentualnie pobawić się w taktyczne. Mam tutaj 2 pistolety. Jeden do klasy standard, drugi do klasy Production Optics. No to są pistolety jak gdyby zgodne z wymogami IPSC. Czy one w ogóle się nadają, czy dam radę z nimi się pobawić gdzieś tam na poligonie w jakiś taki No pewnie, że tak. To są pistolety, którymi można bez problemu zrobić strzelectwo taktyczne. Natomiast na pewno trzeba by było wymienić kaburę, z racji choćby tego, że ta kabura pistolet nie może być odsłonięty. Jeżeli on będzie odsłonięty, no to sam fakt, że na przykład będziesz przyjmował pozycję strzelecką leżącą, może się okazać, że cały pistolet zostanie od razu z automatu zapiaszczony. Jakby to jest najważniejsza rzecz, czyli kabura musi być zamknięta i najlepiej, jeżeli ma bezpiecznik, blokadę taką, która nie pozwala pistoletowi wypaść, ponieważ dosyć często na tych zawodach przemieszczamy się biegiem, gdzie pistolet jest w kaburze i może się okazać, że jest załadowany na przykład, w zależności od tego, jaki jest regulamin zawodów. Na pewno zmieniłbym ubranie w Twoim przypadku, ponieważ właśnie z racji tego, że bardzo często jest zmiana pozycji, czyli ona może być klęcząca, może być leżąca, może być jakaś pozycja leżąca pod samochodu, czyli wszystkie odsłonięte części ciała, bardzo łatwo jest się zranić, dlatego sugerowana jest odzież jak najwięcej zakrywająca ciało. Sam pas w sobie jest to sztywny pas, który jeżeli będzie dobrze przymocowany, no to i sam się nie będzie rozpinał, a w IPSC też są takie blokady, więc jakby on tutaj nie będzie miał znaczenia. Oczywiście magazynki muszą być na tyle ściśle włożone, że podczas właśnie też przemieszczania się, czy też zmiany pozycji strzeleckich, te magazynki nie będziemy gubili podczas biegu, czy tam jakichkolwiek manewrów z tymi pozycjami i przyjmowaniem różnych pozycji strzeleckich. Więc tak, jeżeli chodzi o sam fakt pistoletów, jak najbardziej można używać. Oczywiście czym bardziej spasowany dokładnie jest ten pistolet, tym łatwiejsze jest spowodowanie w nim zacięcia, choćby właśnie zabrudzeniem typu piaskiem, jakimś błotem, bądź no czymkolwiek, nawet wodą. Część zawodów może się odbywać, że jesteśmy po pas na przykład w wodzie. Jak ja wchodzę na tor IPSC, no to pistolet mam wypieszczony, nie wypiaszczony, tylko wypieszczony na maksa, tak żeby się nie zacinał, tak? Magazynki zawsze wypadają, także nie ma potrzeby wyszarpywania magazynków, on nie może się zacinać. No jeżeli coś się wydarzy z pistoletem, no czasami się zdarzy, no ale to jest jak gdyby mój błąd, a nie błąd tego, co się zdarzyło na torze, tak? No skoro mówisz, że wiesz, że czasami trzeba się gdzieś tam w błocie czołgać, no to może ten pistolet się zabrudzić, nawet w takiej osłoniętej kaburze, tak, prawda? Oczywiście, że tak i dlatego na przykład nie mamy tego podziału sprzętowego, jest tylko to heavy i light i tutaj nie ma na przykład znaczenia, czy będziesz miał na pistolecie kolimator, czy będziesz biegał bez kolimatora, bo mogą się zdarzyć tory, że ten kolimator wręcz będzie Ci przeszkadzał, a nie będzie Ci pomagał w strzelaniu, bo choćby właśnie dlatego, że zabrudzi się błotem i nie będziesz miał możliwości prowadzenia ognia, no bo ta kropka nam zniknie. Dlatego to, że pistolet się zacina, może się zdarzyć taka sytuacja, dlatego czym prostszy pistolet, czym mniej spasowany, czyli typu Glock, takie typowo wojskowe pistolety, najlepiej się w tym po prostu sprawdzają. Właśnie, jak wygląda tor? Bo u nas tor, no to można powiedzieć, że to jest jak Stadion Narodowy. Najlepiej jak jest murawa ładnie przycięta, piękne przesłony, ładnie to wszystko wygląda, banery sponsorów wiszą, flagi powiewają. Linie na czerwono błędu odmalowane, także to wygląda naprawdę fajnie i nie ma tam, nie wiem, potłuczonego szkła, czy puszek, czy czegoś w tym stylu. No ewentualnie jakaś łuska może się trafić, na którą klękniesz, nie? Jak u Was to wygląda? No tu jest zgoła inaczej, bo czym bardziej teren jest nierówny, czym bardziej właśnie falisty, czym mamy więcej jakichś tam rowów, przecinek i musimy się jakby zmęczyć podczas tych zawodów, jakby to jest ta idea, że to mają być zawody takie mocno taktyczne, czyli bardzo często one się zaczynają od jakiegoś wysiłku fizycznego, bardzo często jest to pozyskiwane z crossfitu, jakieś ćwiczenia, czyli na przykład uderzanie linami, czy też przerzucanie jakiejś opony, targanie manekina, to wszystko ma mieć wpływ na to, na uatrakcyjnienie tych zawodów i po to, żeby one były takie dosyć mocno fizycznie męczące. Wspomniałeś o tym, że odległość tej kabury od ciała jest zbyt daleko. Ona poniekąd jest po to tak zrobiona, bo jest to typowa kabura taktyczna.
że na przykład w momencie, kiedy mamy na sobie kamizelkę, no to wiadomo, że jeżeli to będzie zbyt blisko ciała, to będzie problem, będzie się trzeba odchylać, żeby wyjąć pistolet z kabury. Czyli podsumowując, jeżeli ja bym założył długie spodnie, wziął Glocka, bo Glocka też mam, wymienił wieszak na zwykłą kaburę, to uderzam i się bawię w taktykę, tak? Zapraszam. No. Jeżeli mamy różne sprzęty, pistolety, to może by było fajnie porównać je podczas strzelania. Wiesz co, mam taki build drill się nazywa, to jest 6 strzałów do jednej tarczy oddać trzeba będzie i porównamy celność i szybkość strzelania, tak? No ja mam, powiedzmy, można powiedzieć, że te CZ-ki to są race guny, tak? Zrobione pod IPSC już tak jakby przez fabrykę. Tu mamy Glocka, który jest, można powiedzieć, że tak, najbardziej toporny i zobaczymy, jaka jest strata celności i szybkości strzelania takiego topornego Glocka do race guna. No, brzmi jak plan. Lecimy. Darek, jak odczucia? No powiem tak, do Glocka jestem przyzwyczajony, bo jest to pistolet, z którego od lat strzelam, więc jakby tutaj kwestia chwytu zdecydowanie lepiej dla mnie jest z Glockiem. Natomiast jeżeli chodzi o Twój pistolet, ciężar spustu czy też reset, no to bajka, przepaść ogromna. Jasne. No ja z Glocka strzelałem 6 lat IPSC, z takiego fabrycznego, niemodyfikowanego, więc można powiedzieć, że w jakiś tam sposób jestem przyzwyczajony do tego pistoletu, więc nie było dla mnie to szokiem. Chociaż go nie dotykałem już od ładnych paru lat też, więc musiałem wyczuć ten pierwszy strzał, trochę się obawiałem, żeby go nie zerwać, no ale jak już wyczułem, no to w tym build drillu 6 strzałów poszło w miarę dobrze. No tak czy inaczej, różnica jest pomiędzy CZ-ką a Glockiem, co było widać na tarczach i jest to odczuwalne. No. Zdecydowanie tak. Także skończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Was na kolejne odcinki na kanałach YouTube'a. Dziękujemy za gościnę strzelnicy B7. Tak, następnie widzimy się na osi dynamicznej, wielokierunkowej i tam pokażemy różnice w strzelaniach taktycznych i sportowych na obiekcie już takim wielokierunkowym. Zapraszamy, oglądajcie nas na naszych kanałach.